Cześć, jestem Adrian, jestem szefem działu inżynierii w firmie Unitra. Dzisiaj skupimy się na wersji laboratoryjnej i tym, dlaczego ona to dumne logo tutaj nosi. Generalnie jest to płyta, która spełnia wszelkie możliwe standardy, które są krytyczne do oceny w ogóle zgodnie z normami IEC czy innymi oceny samych gramofonów czy wkładek. W zestawie macie dwa czarne krążki. Celowo są dla ułatwienia podzielone kolorami. Posiadają grawer i są tłoczone z najwyższym możliwym standardzie. I to jest ta przewaga klasycznego czarnego krążka, którą można uzyskać w technologii. Strona C i D, druga płyta, jest to płyta, której nie ma w wersji standard. Strona tutaj A i B jest to ta sama strona, którą mieliście w wersji standard, tylko wykonana w tym wyższym standardzie. Dodatkowo na stronie B macie też tą płaską stronę, na której możecie zobrazować sobie, jak działa anti-skating. A żebyście mogli użyć sobie i ustawić geometrię samej wkładki, to macie dodany osobno wzornik, który po prostu kładziecie na tej płycie i analogicznie jak w tamtym zestawie też możecie to wykonać. Jest też instrukcja związana z ustawieniem samego ramienia, także macie kompletny zestaw do tego, aby profesjonalnie, zgodnie z normami zmierzyć, sprawdzić wkładki, gramofon, zarówno tą część mechaniczną, jak i elektryczną. Możecie wykreślić rodzinę charakterystyk, dużo bardzo zaawansowanych rzeczy, które możecie wykonać z tym zestawem w wersji laboratoryjnej. Podstawa, no to oczywiście gramofon. Tutaj wykorzystujecie gramofon, który będziecie badać. Fajnie, jeżeli dysponujecie jednym referencyjnym urządzeniem. Ogólnie dobrą praktyką jest to, jeżeli robicie jakieś porównania, jest zmieniać tylko jeden element, czyli jeżeli chcecie na przykład zmienić wkładki, to żeby zmieniać tylko samą wkładkę, a korzystać z tego samego gramofonu, to wtedy wiecie, jeżeli wychodzą inne pomiary, co tak naprawdę miało wpływ na zmiany. Tutaj korzystamy z podstawowej wkładki, która jest w tym momencie zainstalowana, ale potem w dalszej części pokażę Wam, jakie elementy warto sprawdzić w samym torze audio. Drugą rzeczą jest wzmacniacz. No i tutaj wzmacniacz macie tak naprawdę dwie możliwości. Może być tak, że wzmacniacz posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, no i możecie zbadać sam ten przedwzmacniacz gramofonowy, a możecie też dodatkowo skorzystać z tego, że możecie mieć osobny przedwzmacniacz, no i wtedy dokonujecie sprawdzenia samego przedwzmacniacza. Co jest ważne, no to myślę, że to podstawa, ale mamy dwa główne typy wkładek, czyli wkładkę MM i MC. No i do tych wkładek korzystacie, po pierwsze, no musi być właściwy przedwzmacniacz, a po drugim musi mieć właściwe ustawienia. No i bardzo często jest tak, że we wzmacniaczu zaimplementowane są te najważniejsze ustawienia, natomiast jeżeli jest osobne urządzenie, no to wtedy możecie wpływać na same parametry już bardzo szczegółowo i pokażę Wam, jak to wpływa też na samo brzmienie. Elementem, który też Wam zaprezentujemy, to jest to, że same kable mają wpływ na gramofon i tutaj to jest istotna informacja. Pojemność czy długość kabla ma wpływ realnie na parametry same brzmienia. Korzystamy tutaj w przypadku płyty laboratoryjnej. Wspomniałem Wam o tym, że jest to narzędzie, które możecie wykorzystać do pomiaru zgodnie z samą normą, więc jeżeli robicie tak zaawansowane pomiary, no to wtedy skorzystacie sobie z bardzo zaawansowanej aparatury. No i tak jak ja tutaj, no będziecie mogli zobrazować sobie same wyniki na laptopie. Natomiast jeżeli chcecie sobie troszeczkę uprościć, bądź nie dysponujecie takim sprzętem, to wystarczy Wam sam podstawowy oscyloskop. Tutaj naprawdę nie są wygórowane parametry tego oscyloskopu, żeby dokonać tych pomiarów. Bardzo dużo wtedy już zmierzycie, no i możecie wykonać pomiary, także to są podstawowe elementy tego zestawu, które będziemy dzisiaj wykorzystywać. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić korzystając z laboratory, to sięgnąć do strony C. No i tutaj na stronie C ważnym punktem, który macie, to są częstotliwości 1 kHz. Dlaczego one są takie ważne? No bo są często punktem odniesienia do wielu różnych
parametrów urządzeń, zarówno oceny, jak i też właściwego wysterowania samego poziomu sygnału w różnych elementach tego toru. No i ważnym takim elementem, który jeszcze Wam tutaj podkreślę, to jest to, że w przypadku gramofonu szczególnie to jest ciekawa częstotliwość dodatkowo, bo korekcja RIA w tym momencie też wynosi 0 decybeli, także jest to dobry punkt odniesienia do wielu parametrów, które wykorzystacie potem dalej. Co robicie? No oczywiście, tak jak ja już mam tu przygotowane, macie położoną płytę, korzystacie z utworu trzeciego, na którym macie w torze monofonicznym podany ten sygnał, no i chcecie sobie wysterować tą wartość. No i tutaj, jeżeli włączycie ten sygnał, no to jeżeli macie wzmacniacz, to możecie skorzystać ze skali, tak? Możecie kręcąc gałką głośności wysterować tak poziom, żeby była wartość 0. I tu możecie nawet jakieś skromne pomiary zrobić. I ważne jest to, żeby ta skala była logarytmiczna, bo te pomiary wtedy mają największy sens. Korzystacie też oczywiście, jeżeli macie lepszy sprzęt, możecie sobie zobaczyć i ustawić od razu tą wartość na oscyloskopie. Nawet widzicie, tutaj jest możliwy pomiar THD plus N i wielu innych parametrów. Widzicie tutaj całą transformatę FFT. Także poziom sygnału na utworze trzecim jest punktem odniesienia, który ustawiacie. I to jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić przy wszystkich czynnościach dalszych. Drugim ciekawym elementem jest to, że możecie te rzeczy oczywiście, tak jak powiedziałem, zrobić na wzmacniaczu, tutaj na aparaturze, bądź też ustawić sobie to na oscyloskopie i zobaczyć, jak to wygląda. Przesunę jeszcze w tym miejscu tutaj, o, tak wygląda ten sygnał. Drugim ważnym elementem jest to, że utwory czwarty i piąty są zrobione w taki sposób, że macie sygnał tylko na lewym albo tylko na prawym kanale. No i to jest ważne, no bo możecie zmierzyć tak zwany crosstalk, czyli sytuację, w której sygnał jest tylko na jednym kanale i patrzycie, na ile ten sygnał przebija się do drugiego kanału. Przy okazji zobaczycie, jak te parametry nawet najlepsze wyglądają w gramofonie. No i tutaj przełączając się zobaczycie, że jeżeli zmienimy sobie ścieżkę, to sygnał już jest tylko na jednym kanale. Zatrzymam to i teraz widzicie zarówno, że tutaj mieliśmy na jednym kanale tylko sygnał i też widać to na naszych wskaźnikach poziomu wychylenia, także możecie to zaobserwować, jak to działa. I ważne jest to, że tutaj możecie, jeżeli byście podbili sobie tę skalę, zmierzyć na oscyloskopie, jakie są te wartości między kanałami. Oczywiście też korzystając z wyższej klasy sprzętu możecie to zrobić dużo dokładniej. Chcę Wam to zaznaczyć, że możecie zacząć przygodę z płytą laboratory od bardzo prostych czynności, nawet sprowadzających się do samych wskaźników wychyłowych, a potem w miarę rozwoju Waszej kariery, dążenia do zdobycia większej ilości informacji, możecie się systematycznie uzbroić w lepsze sprzęty i dokonać tych pomiarów bardziej dokładnie. Przechodzimy do ważnej części, mianowicie do pomiaru wow and flutter, który myślę, że jest jednym z kluczowych parametrów oceny gramofonów. I tu na starcie chcę zaznaczyć, że oczywiście możecie ten pomiar robić referencyjną metodą z wykorzystaniem prostych narzędzi. Natomiast jeżeli chcecie zrobić to profesjonalnie, to powinniście użyć takich narzędzi jak właśnie nasza płyta. Co jest osią w ogóle tematu? Osią tematu jest ten standard ASA, który odnosi się do normy IEC. I to jest sedno sprawy, tak? To jest kluczowa norma, my to wykonaliśmy, żebyście mieli to narzędzie profesjonalne. Od razu Wam zaznaczę to, że przy wszelkich pomiarach kluczowym aspektem jest sam nośnik. Barierą przy tak profesjonalnych urządzeniach jak nasze gramofony już nawet nie jest sam silnik, ale sam nośnik zaczyna być tą barierą. Dlatego zachęcam Was do tego i to mówi właśnie norma, że pomiar wykonujecie z nośnikiem, czyli z płytą, która spełnia określone wymogi i właśnie dlatego ta płyta ma miano płyty laboratoryjnej. Na czym polega sam pomiar? Macie ton 3,15 kHz i celowo ten ton jest nagrany w 3 miejscach na płycie, natomiast od razu Wam powiem, że najlepszym fragmentem i właśnie tym zgodnym z normą jest początek płyty, bo tam jest najwyższa prędkość liniowa, jest to utwór pierwszy. Dodatkowo posiadacie też możliwość zmierzenia tego tonu, jeżeli zmierzycie prędkość. To jest utwór drugi,
A żebyście w ogóle mogli zobaczyć, jak wpływa też sama prędkość liniowa na pomiar, macie na końcu płyty w najmniej korzystnym fragmencie naniesiony, czyli na 6. ścieżce, też sygnał do 33,1/3 obrotu. Zrobimy teraz tak. Włączamy sobie naszą płytę i mamy pierwszy utwór. To Wam pokażę, że w tym momencie mamy ten sygnał 3,15 kHz. No i ja w przypadku naszych pomiarów korzystam z Audio Precision, które jest w pełni profesjonalnym sprzętem. Dodatkowo tutaj jest zastosowana wtyczka, która jest dedykowana do tego pomiaru. W tym momencie uruchomię sobie ten pomiar. No i to, co teraz obserwujecie tutaj na tej części wykresu, to jest to, że jest pokazana zmiana częstotliwości w funkcji czasu. I widzimy, jak się nam odchyla ta prędkość nominalna, ta częstotliwość 3,15 kHz i to w tym momencie jest teraz zapisywane. No i na tej podstawie, zgodnie ze wzorami wskazanymi w normie, zostanie wyliczona prędkość Wow&Flutter. I to pokazuje, że dobra płyta jest tu absolutnie kluczowa i tutaj zarówno wchodzą też takie rzeczy jak centryczność, bicie pionowe, te wszystkie rzeczy, które są parametrem dobrze wykonanego nośnika. W momencie, kiedy nam dojdzie do końca sam pomiar, aparatura zgodnie ze wzorem już wyliczy nam tą wartość, no i pokaże nam, jaki jest ten parametr Wow&Flutter. I tak jak powiedziałem wcześniej, mamy możliwość też wykonania tego pomiaru przy innej prędkości obrotowej. W tym momencie jest wyliczenie tego, no i mamy wynik tutaj jest, prawda, widzimy, że jest 0,0914%. I tak wygląda ten pomiar, bardzo szybki, natomiast cała wartościowa praca i wytyczne wymogi, no wykonaliśmy tą pracę za Was, żebyście mieli już to gotowe, profesjonalne narzędzie. Ważnym aspektem też właśnie odnośnie ograniczeń samego nośnika jest też to, jak go położycie na samej powierzchni talerza. No i tu ważny element jest taki, że ja bym Wam radził, żeby korzystać z takiej slipmaty, która jest płaska, czyli różnego rodzaju slipmaty, które nie posiadają dodatkowych wybrzuszeń czy podkładek, tylko są zupełnie płaskie. No bo wtedy, jeżeli kładziecie tą płytę, to jest na płaskiej powierzchni. Jeżeli korzystacie z takich slipmat, które mają wybrzuszenia, no to warto jest w ogóle zobaczyć, jak ta płyta się ułoży i spojrzeć wręcz na to bicie pionowe. Drugim aspektem jest to, i to możecie wyeksperymentować już podczas samego pomiaru, żeby zobaczyć właśnie na to ułożenie, nawet sobie przekręcić tą płytę, zobaczyć, czy dodanie docisku poprawi wynik, czy nie. Pamiętajcie, że ograniczeniem jest ułożenie nośnika, także warto zrobić kilka prób ułożenia samego nośnika na Waszym sprzęcie, żebyście wiedzieli, gdzie jest ta najlepsza pozycja i która slipmata daje ten efekt, gdzie jest najmniejsze bicie pionowe, bo to jest kluczowe przy tym pomiarze i w momencie, kiedy powtórzycie pomiar przy różnych konfiguracjach, to wybieracie ten pomiar, gdzie mieliście najlepsze wyniki i mieliście najlepsze ułożenie samego nośnika i to Wam daje ten właściwy punkt odniesienia. Przechodząc do strony B. Tutaj już wyczerpujący materiał był przy opisie płyty standardowej, także zachęcam Was do tego, żebyście przejrzeli też ten film i zobaczyli, jak tam jest to wytłumaczone. Jedyna różnica w przypadku płyty laboratoryjnej jest taka, że wzornik posiadacie osobno, więc jest to element, który kładziecie już na samej płycie, a dodatkowo no, sama płyta, tak jak w poprzednim tutaj opisie, też jest gładką płytą. No i stosujecie się do wszystkich rzeczy, które tam były wyszczególnione. Jeszcze tutaj jedną Wam rzecz wskażę, że na rancie tej płyty jest rowek, który jest bez żadnego sygnału dźwiękowego, czyli możecie zbadać izolację gramofonu względem podłoża. Także macie czysty rowek, względem którego możecie też sprawdzić, jak się zachowuje sprzęt i on jest na zewnętrznym rancie tej strony. No i mamy naszą stronę A. Wcześniej w materiale o płycie standard powiedzieliśmy sobie o utworze 4. Ja tutaj troszeczkę rozwinę informacje w zakresie tego utworu, ale przede wszystkim korzystając z aparatury skupimy się na utworze od 1 do 3, gdzie wykonamy pomiary z Audio Precision. Przechodzimy teraz do zaawansowanej rzeczy, która jest bardzo wartościowa, ale też wymaga dużej wprawy,
No i mówiąc wprost, też zabiera dużo czasu, żeby to zrobić właściwie. Natomiast jest cenną rzeczą, że możecie w jakiś inny niż tylko odsłuchowy sposób porównać wasze wkładki. Tak jak wiele razy mówiłem, ja uważam, że najlepszą metodą jest zarówno dokonać odsłuchu, jak i też dokonać pomiarów i wykorzystać te dwa aspekty w ocenie jakiegoś wyrobu. No i tutaj mamy utwory od pierwszego do trzeciego, co jest dużą wartością tego. No i tutaj one są dedykowane do korzystania właśnie z Audio Precision, że posiadają tak zwany ton pilotażowy. O co chodzi? No chodzi o to, że zanim w ogóle następuje ten właściwy sygnał, który jest mierzony aparaturą, jest ton, który synchronizuje w czasie ten pomiar. I to między innymi pozwala wam wykreślić całą rodzinę charakterystyk. No i pierwszym utworem, który włączę, no to będzie wykreślenie utworu trzeciego, który jest nagrany z częstotliwością od 20 do 2 kHz i tutaj ta amplituda jest z obniżeniem 0 dB i mam już tu przygotowane ustawienie. Aparatura czeka na sygnał, ten ton synchronizacyjny, w międzyczasie ten pomiar zostanie wykonany. Dlaczego w ogóle są 3 przedziały częstotliwościowe i 3 wartości poziomu wysterowania? No między innymi dlatego, że sama płyta winylowa posiada ograniczenie w postaci możliwości jej wysterowania. Wynika to między innymi z charakterystyki RIAA, która z jednej strony bardzo nam pomaga, bo obniża amplitudę przy niskich częstotliwościach, co pozwala nam uzyskać węższy rowek przy zapisie i w ogóle taka była idea tego microgroove, żeby zmieścić jak najwięcej treści. Drugim elementem ważnym jest to, że wyższe częstotliwości, które mogą być podatne na jakiś szum, są podniesione do góry, są podbite. I tutaj w tym momencie nam się już wykreśliła ta charakterystyka. No i mamy to zobrazowanie. No i ważny element, jeżeli macie wysterowanie sygnału muzyki, którą chcielibyście zapisać na winylu i miały być to ciągły sinus, czyli bardzo duża wartość skuteczna tego sygnału, to maksymalnie możecie wysterować ją do 2 kHz. Jeżeli chcecie poszerzyć to pasmo, tak jak jest to na przykład na torze pierwszym, co zaraz teraz też uruchomię, to niestety, ale musicie obniżyć poziom tego wysterowania do minus 20 dB, żeby to mogła być wartość ciągła. Dodatkowo tutaj zaznaczam też funkcję, że korzystamy z tego samego wykresu i tu właśnie jest pierwszy ten element, który zobaczycie w postaci tego, że możecie tworzyć rodzinę. Jeżeli jest ton synchronizacyjny, to program cały czas wie, kiedy zaczyna się właściwa ta częstotliwość i może to nanieść na jednym wykresie. Znowu włączam czekanie na ten ton synchronizacyjny, no i włączam ścieżkę. I w momencie, kiedy obniżyliśmy poziom amplitudy, to wtedy możemy faktycznie próbować wysterować ten dźwięk do 20 kHz. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że zbliżamy się do szumu, który jest już na płycie i to są wartości na poziomie minus 30, minus 25 dB poniżej tego poziomu wysterowania. Także ważne jest to, że nie da się ciągłego sygnału, który ma duży poziom wysterowania, a takim jest właśnie ciągły sygnał sinusa, nagrać z bardzo wysoką częstotliwością. No i tu już druga krzywa nam się wykreśliła. Widzicie, że mamy pierwszą krzywą na poziomie 0 dB. Tu moglibyśmy też próbować interpretować sygnał THD plus N na przykład, bo wtedy to ma sens, bo mamy wysterowanie na poziomie sygnału nośnego 0 dB. Natomiast mamy tylko zakres do 2 kHz. Z kolei, jeżeli mamy ten sygnał maksymalnie poszerzony, to widzimy, że on jest na minus 20 dB, ale niestety mamy zbliżenie się tego stosunku sygnał-szum. Dlatego tylko taka aparatura jak na przykład Audio Precision jest w stanie sobie poradzić z tym pomiarem. Trzecim aspektem jest tutaj wybranie takiego złotego środka. No i złotym środkiem jest tak naprawdę 15 kHz. Najczęściej, jeżeli wkładka przenosi jakiś sygnał, to ten sygnał jest wysterowany na płycie, jeżeli jest jakaś muzyka,
do tych 15 kHz. Gdzieś tam może jakieś krótsze sygnały są na wyższych częstotliwościach, ale niestety takie jest właśnie ograniczenie płyty gramofonowej, że te najwyższe częstotliwości przy tym maksymalnym wzmocnieniu charakterystyki korygującej, która wnosi dużo pozytywnych rzeczy, jednocześnie powodują jakieś ograniczenie. No i trzecia krzywa, którą sobie wykreślimy, to jest właśnie krzywa, która jest na tym poziomie wysterowania minus 14 dB i wtedy mamy ten zakres do 15 kHz. I jeżeli dokonujecie jakichś pomiarów takich referencyjnych i w ogóle sprawdzacie swój system, to będzie najczęściej wykorzystywana przez Was ścieżka. W tym momencie mam ustawienie takie dedykowane, jak jest dla tej wkładki. W momencie, kiedy zobaczycie dalsze te wykresy, no to pokażę Wam też, że wtedy na przykład możecie zmienić albo samą wkładkę, albo, no właśnie, tutaj hasło klucz. Tutaj już wchodzą też te ustawienia związane z przedwzmacniaczem. I musicie te ustawienia dobrać tak, aby właściwie dobrać pojemność tego. Zwłaszcza w tym wypadku są czułe wkładki na pojemności i sam kabel potrafi mieć na przykład 200 pikofaradów pojemności i w momencie, kiedy na przedwzmacniaczu ustawicie tą wartość, na przykład dedykowaną 100 pikofaradów, a nie weźmiecie pod uwagę, że kabel ma bardzo dużą, to robi się 300 pikofaradów. Tu już nam się wykreśliła trzecia krzywa. No i widzicie, że ona się właśnie kończy w tym najciekawszym fragmencie. Zawsze w każdej wkładce powyżej tych 15 kilo, czy nawet już tutaj powyżej 14, 13 widzicie to opadanie. I to jest normalne. To chcę Wam jakby jasno podkreślić, że tutaj się kończy ten zakres przetwarzania. No i teraz to, co zmienię teraz w kolejnym pomiarze, no to będzie to, że zmienię tą pojemność, czyli na przykład zrobię bardzo wysoką pojemność. Zaznaczam, ja tutaj w tym wypadku zmieniłem ją na przedwzmacniaczu. Natomiast taka sytuacja może nieświadomie wynikać z przewodów. I jeszcze jedna taka istotna rzecz. Może się Wam wydawać, że im cieńsze z kolei przewody wybierzecie, tym będzie lepiej. Otóż nie, bo jeżeli będziecie mieli bardzo małą pojemność, to się okaże, że na przykład ten kabel oczywiście ma małą pojemność, ale z kolei powoduje to, że niedostatecznie dobrze ekranuje sygnał. No i w tym momencie macie sytuację, gdzie fajnie, że macie niską pojemność, ale z kolei sygnał jest bardzo zakłócony. Dlatego zachęcam Was, żebyście właściwie dobrali przewody. Na pewno w sklepach też Wam mogą podpowiedzieć w tym aspekcie, ale warto jest to wszystko sprawdzić i zmierzyć. I właśnie taka metoda, jeżeli skorzystacie z tej płyty i chcecie mieć tą 100% pewność, to jest tą właściwą metodą, gdzie zobaczycie, że nie ma tego błędu wynikającego zarówno w jakimś ustawieniu przedwzmacniacza, jak i też doborze samych przewodów. No i tutaj wykreśliła nam się teraz charakterystyka i możecie zobaczyć, że w momencie, kiedy dałem ten sygnał, w którym zwiększyłem bardzo pojemność, to pojawiła mi się tutaj taka górka, która powoduje, że się podbiły te wysokie częstotliwości, a jednocześnie to nachylenie schodzące w dół jest ostrzejsze. Tak jak powiedziałem na wstępie, te pomiary zajmują sporo czasu, są wymagające. Ważne jest, że na stronie A posiadacie też bardzo cenne informacje w postaci tego, że możecie zmieniać tą częstotliwość skokowo, patrzeć, co się dzieje w danym momencie. Jest to cenne, ponieważ zarówno możecie dokładniej prześledzić jakiś fragment i skupić się na pomiarach, co się dzieje z częstotliwością na przykład przy 100 Hz albo przy 11 kHz. No i to jest zobrazowane tutaj, jak się zmienia to skokowo. Jest zobrazowane na tym grafie, czyli czwarty utwór zawiera kolejne zmiany częstotliwości, które dzieją się skokowo. No i co to Wam daje? No przede wszystkim oczywiście, jeżeli korzystacie znowu z jakiejś wyższej aparatury, to możecie precyzyjnie na przykład zmierzyć THD plus N konkretnie w tym punkcie. Warto pamiętać, że operujemy tutaj znowu amplitudą, która jest na poziomie minus 14 dB, tak? A nie 0 dB, także tego punktu odniesienia. I ważna rzecz jest taka, że jeżeli posiadacie oscyloskop, to możecie też dokonać bardziej precyzyjnego pomiaru niż pokazywaliśmy to na materiale standard.
gdzie korzystaliśmy z woltomierza bądź też z wskaźnika ViewMetera. Jak to robimy? No robimy to w taki sposób, tu widzicie, że w tym momencie mamy włączone 2 kanały. Co jakiś czas nam się pojawiają kolejne częstotliwości. O, i w tym momencie na przykład mamy częstotliwość 200 Hz. W momencie, kiedy mamy na oscyloskopie widoczne oba kanały, ważną rzeczą, którą można zrobić, jest to, żeby sprawdzić polaryzację, czyli mamy dźwięk, który jest monofoniczny i obie sinusoidy powinny być w fazie razem ze sobą, czyli mieć dokładnie ten sam kształt widoczny, nie mogą być przesunięte w czasie. Wtedy wiecie, że dobrze połączyliście wszystkie przewody w headshellu razem z wkładką. Czyli mamy sygnał monofoniczny i kolejno zmieniają się skokowo częstotliwości. W momencie, kiedy chcecie dokonać tych pomiarów w jakichś punktach takich, żeby łatwiej było wam znaleźć i poruszać się po tej ilości tych sygnałów, no to macie też to, że częstotliwości 100, 1 kHz i 10 kilo są częstotliwościami, gdzie ten sygnał jest dłuższy i dodatkowo jest znacznik na samej płycie w postaci odstępu w tym długim utworze czwartym. I żeby lepiej się zobrazować, to wyłączę teraz jeden kanał i wyśrodkuję sobie ten kanał dolny, czyli tutaj drugi, który wybrałem. Wyśrodkuję sobie go, no i rozciągnę sobie go. No wiecie dobrze, że pomiar jest bardziej precyzyjny, jeżeli jest maksymalne rozciągnięcie na obrazie. I możecie mierzyć kolejno, tutaj rozciągnę ten sygnał, żeby było widać, co widzimy. Zatrzymam i widzicie, zobaczcie. Mamy częstotliwość 1 kHz, w którą się wstrzeliliśmy w tym momencie. I tu macie VRMS 1,81 V. To jest to samo, co mierzyliście z tym woltomierzem wartości skutecznej. I możecie tutaj, korzystając z oscyloskopu, dużo bardziej dokładnie wyznaczyć sobie te wartości i je zmierzyć dla kolejnych częstotliwości. Tutaj znowu zmieniłem, tak, zobaczcie, mam kolejny utwór, 2 kHz, 1,93. Czyli bardziej dokładną metodą niż woltomierz możecie sobie prześledzić kolejne częstotliwości i zapisać wartości. Dodatkowo macie tą możliwość, że w momencie, kiedy na przykład mielibyście jakiś przydźwięk z sieci i włączycie te 50 Hz, to możecie zaobserwować, że ta amplituda jest jakaś zniekształcona albo jest podbita. Możecie też czasami zaobserwować nałożenie się tej amplitudy, więc no jeżeli korzystacie z oscyloskopu, to możecie wykonać prosty pomiar w postaci wartości RMS i spisania sobie tego, bądź interpretować dokładniej pewne wskazania. Dodatkową rzeczą, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, to jest to, że jak pokażemy to też na tych pozostałych utworach, czy widzieliście już same charakterystyki, najwięcej ciekawych rzeczy przy doborze pojemności i kabli i ustawieniu przedwzmacniacza dzieje się między 10 a 15 kHz. I dlatego specjalnie jest właśnie ten znacznik 10 kg, więc ja sobie teraz przesunę to w ten obszar, gdzie będziemy mieli do 10 kg. Dodatkowo no, muszę sobie tutaj zmienić tą podstawę czasu. O, no zobaczmy, w co się wstrzeliłem. Tak, no mamy blisko, bo wstrzeliłem się przy 10 kHz. Jeszcze raz weźmy sobie kolejny sygnał. O, no i tu mamy 11 kHz, tak? Czyli wstrzeliłem się w te 10 kHz. Co jest ważne, bo zobaczcie, że w momencie, kiedy mam tutaj to ustawienie, to bardzo drga mi ten obraz. No jest to bezpośrednio związane z tym, że nakładają się nam szumy z niskich częstotliwości. Dlatego polecam wam, że jeżeli wejdziecie w proste ustawienia, wchodzicie tutaj w filtr cyfrowy, wybieracie sobie najniższą wartość, jaką możecie ustawić dla danego zakresu. Czyli ja sobie tutaj ustawię 5 kHz i zobaczcie, że w momencie, kiedy mam włączony ten filtr, ten obraz jest bez filtru i z filtrem, tak? On zdecydowanie bardziej jest stabilny w tym momencie, jeżeli włączycie sobie ten filtr. Także wykonywać te pomiary, bardzo często skupicie się na tych częstotliwościach od 10 kHz w górę i będziecie chcieli sobie
maksymalnie dokładnie zmierzyć te wartości. Znowu zmierzycie sobie tą wartość RMS-u. Warto przy tych najwyższych częstotliwościach dodatkowo włączyć sobie filtr górnoprzepustowy. Wtedy będziecie mieli precyzyjniejszy pomiar i możecie, korzystając z oscyloskopu, nie mając Audio Precision, też dokładnie dosyć zobrazować sobie to górne pasmo, w którym, tak jak powiedziałem, najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o dobór samych przewodów czy ustawień przez wzmacniacza, więc warto z tego też skorzystać, jeżeli macie ograniczony dostęp do bardziej profesjonalnej aparatury. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić dobrze i upewnić się, że system działa poprawnie, to jest to właściwe podejście. No i daje wam to możliwość w ogóle też wykreślenia na przykład całej rodziny wkładek. No i tu dla was przygotowałem takie zestawienie pewnej firmy, celowo nie powiem jakiej, ale macie tutaj rodzinę kilku wkładek, gdzie już każda wkładka została ustawiona tak, że miała właściwe parametry, czyli zostały dobrane najlepsze pojemności, jak i też nominalne wartości, aby ona działała poprawnie. Więc już nie mówimy tutaj o dysfunkcjach układu, całego toru audio, natomiast mówimy tutaj o różnicach. I zobaczcie, mamy na przykład wkładki, które są z danej rodziny, które bardzo podbijają niskie częstotliwości. I tu widzicie w tych krzywych, na przykład tych trzech na górze, że ta wkładka, no oczywiście, może się też podobać i ktoś powie, że to jest ciemna wkładka. Ma mniej wysokich częstotliwości, ale podbija niskie częstotliwości. A są wkładki, które na przykład mają ten zakres bardzo liniowy, czyli w całym paśmie i to według mnie jest to dobre podejście i tak w ogóle sprzęt Unitry działa, że on wam daje to pełne podejście, które odtwarza wiernie ten materiał, że jest bardzo liniowa charakterystyka i wręcz możemy sobie porównać, która wkładka do jakiej częstotliwości przetwarzała ten sygnał, czy nie posiadała jakichś dodatkowych dysfunkcji, nie wiem, czasami na przykład w takim wykresie możecie zobaczyć, że jest jakieś zakłócenie i na danej częstotliwości jest jakieś lokalne takie wzmocnienie, więc tutaj wymagająca część, ale warta i jeżeli robicie profesjonalnie porównanie wkładek czy sprawdzenie toru audio, to korzystajcie z tych właśnie ścieżek. Przechodzimy do strony D. Na stronie D macie rozszerzoną wersję tego, co było też prezentowane na stronie B, czyli chodzi mi tu konkretnie o anti-skating. W tamtym podejściu na stronie B odnosiliśmy się do metody mechanicznej, wizualnej sprawdzenia samego mechanizmu siły poślizgowej, kompensacji jej. Tutaj dodatkowo możecie uwzględnić to, że wykorzystujecie nie tylko płaską powierzchnię, ale też sprawdzacie działanie tego mechanizmu, jak igła jest w rowku, co jest idealną sytuacją z poziomu mechaniki i samej zasady działania gramofonu. Ja wam jak najbardziej rekomenduję stronę B jako taką szybką, wizualną i bardzo miarodajną. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić z najwyższym możliwym standardem, no to jest klasyką tego tematu. Są właśnie takie utwory jak ścieżka 4. i 5., gdzie celowo występuje jakaś modulacja tych kanałów, która się uwypukla w momencie, kiedy jest źle ustawiona siła skatingu. Generalnie chodzi o to, aby uzyskać jednostajny ton w momencie, kiedy odtwarzacie te utwory. Więc to jest tutaj opisane na płycie. Jest to klasyczna metoda ustawienia kompensacji siły poślizgowej z wykorzystaniem utworów i igły, która jest w rowku podczas kręcenia się. Natomiast sami możecie po prostu wybrać tą metodę. Macie dwie metody, posiadając płytę laboratory, z których możecie skorzystać w tym aspekcie. Ścieżka 3. to Bean Beat. Tak nazwaliśmy utwór, w którym o wysokiej amplitudzie dodaliśmy modulację różnych sygnałów, która się zmienia między kanałami. W momencie, kiedy słuchacie tego utworu, możecie testować to, na ile sama igła trzyma się w rowku. Generalnie chodzi o to, że poddajecie samą mechanikę ramienia igły dużym przeciążeniom, które wynikają z dźwięku, które są w rowku
i możecie sobie porównać zachowanie się tych w tym utworze różnych wkładek. Też jest to dobry test, jeżeli chcecie sprawdzić, na ile sama igła może być zużyta. Także możecie tutaj zobaczyć, jak zachowuje się mechanika samego ramienia igły. I to robicie metodą optyczną porównania. Skrajną sytuacją, którą możecie zobaczyć, że dana mechanika działa nieprecyzyjnie, jest to, że igła się po prostu przesunie w rowku, mimo że jest dobrze ustawiona względem samej kalibracji. No i przechodzimy do części tej początkowej płyty, gdzie macie dwa długie sygnały, na których zmienia się częstotliwość i w tym wypadku możecie sobie bardzo precyzyjnie wykreślić jeszcze to, co robiliście na utworach pierwszym, drugim i trzecim na pierwszej stronie, gdzie tam mieliście tą zaletę, że mieliście synchronizację, bo był ton referencyjny i mogliście wykreślić całą gamę i charakterystykę za pomocą urządzenia Audio Precision. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić w dłuższym okresie czasu, no to właśnie możecie skorzystać z tego utworu. I tutaj już korzystam z samego rejestratora, który po prostu rejestruje ten dźwięk w funkcji czasu i w momencie, kiedy zaczyna się utwór, no to następuje ta rejestracja tego sygnału. No i w momencie, kiedy jest wychwycona ta częstotliwość, to jakby w funkcji czasu rysujemy dwa parametry. Rysujemy parametr amplitudy, czyli sygnału, które mamy na wyjściu wzmacniacza, i parametr częstotliwości. I te dwie rzeczy nam się wykreślają w bardzo długim sygnale. Ten sygnał trwa 140 sekund i w tym czasie możecie precyzyjnie bardzo wyrysować sobie to. W trakcie, kiedy właśnie wam to opowiadam, to już się tutaj dzieje i na tym wykresie się to nam rysuje. I ważne jest to, że w efekcie uzyskamy w bardzo szczegółowym zobrazowaniu tą amplitudę. Do czego jest nam to potrzebne? Daje nam to tą możliwość, że możemy na przykład wychwycić jakieś przydźwięki z sieci albo jakieś podatności, że na danej częstotliwości mamy jakiś rezonans, który nam jest widoczny. Wcześniej, jeżeli mieliśmy te krótkie sygnały, gdzie kreśliliśmy te charakterystyki, no to działo się to w dużym przyspieszeniu, więc przy samym wykreśleniu tych charakterystyki mogło być to niewychwycone. W takim ujęciu, jak jest tutaj, no to dzieje się w dłuższym czasie, więc ten pomiar jest bardziej precyzyjny, bo macie większą ilość próbkowania tego sygnału. No i macie dwa utwory. Macie utwór pierwszy i drugi. W pierwszym utworze macie tą zmianę częstotliwości logarytmiczną. W drugim utworze macie liniową, czyli żeby mieć większą elastyczność w zależności od tego, co będziecie chcieli zmierzyć, no to oczywiście ta logarytmiczna jest najbardziej powszechna i stosowana, natomiast macie też liniową, jeżeli chcecie to zrobić w takiej funkcji zmiany częstotliwości. No i jest nagrane te utwory, nagrane są z częstotliwością minus 14 dB względem punktu odniesienia. No i tu już nam się wykreśliła ta krzywa, czyli widzicie, że mamy tutaj na osi niebieskiej mamy częstotliwość. Widoczne jest to, że w momencie, kiedy mieliśmy bardzo niską amplitudę sygnału, to czerwone, które widzicie, to jest wartość skuteczna w dBV. I widzimy, że tutaj nawet program miał problem na początku, żeby złapać, jaka to jest częstotliwość. W momencie, kiedy ten sygnał zaczął nam rosnąć i się już wzmacniał, to mamy sytuację, że ta krzywa jest coraz bardziej czytelna. No to wynika z tego, że właśnie te szumy i rzeczy, które występowały, były dużo niższe, no bo rosła nam zdolność przetwarzania wkładki. No i dodatkowo, jak potem sobie to też porównacie z tymi T1, T2, no to będziecie widzieli, że te krzywe są komplementarne, no bo takie jest ich założenie. Natomiast tutaj macie w dużo większej dokładności wykreślone to samo. Widzimy też to lokalne wzmocnienie, które wcześniej tam prezentowałem. Także powtarzacie tak naprawdę pomiar, który był na tych pierwszych ścieżkach, ale macie znacznie wyższą rozdzielczość tego pomiaru. Na rzecz tego tracicie możliwość
podkreślenia rodziny charakterystyk, bo jest dużo trudniej synchronizować, żeby w jednym czasie idealnie się tak pokryły te krzywe, jeżeli zmieniacie jakiś parametr. Także precyzyjne pomiary to jest strona D. Tym optymistycznym akcentem można powiedzieć tak naprawdę zakończyliśmy wprowadzenie do pomiarów, bo tak naprawdę tych rzeczy można by dużo więcej zmierzyć i pokazać. Mam nadzieję, że zainteresowało Was to, co pokazaliśmy. Zarówno osoby, które wahały się, to będą mogły kupić nasz nośnik. Jeżeli już macie tą płytę, to powinno Wam to pokazać, jak z niej korzystać. I wszystko, co jest potrzebne, będzie się pojawiało na naszej stronie. Chcemy, żebyście mieli jak największą przyjemność z korzystania z naszych sprzętów, jak i zarówno tych innych, które będziecie wykorzystywali. Ważne jest to, żeby świadomie zrobić wszystkie ustawienia, żeby móc to sprawdzić, żeby mieć tą świadomość, że naprawdę to jest dobrze ustawione. Plus bardzo często nie ma co ukrywać. Sami poszukujemy jakiegoś własnego zestawienia, jakiejś właściwej wkładki, którą chcemy zdobyć i chcielibyśmy mieć ten punkt odniesienia, kiedy się wahamy i próbujemy coś porównać między jedną a drugą opcją, to żeby móc się wesprzeć też pomiarami, które są bardzo cenne w pełnej interpretacji tego, co robimy. Także mam nadzieję, że się wciągnęliście w temat gramofonów. Udało nam się jakąś część tego materiału wyczerpać, a wszystko inne przed Wami, włącznie z tym, że najważniejsze jest słuchanie muzyki.